Witam serdecznie w nowym odcinku warsztatów fingerboardowych. Ja nazywam się Michał Gęborys i dzisiaj na warsztat bierzemy kopany obrót, czyli kickflip. Przypomnienie dla tych, którzy nie oglądali pierwszego odcinka warsztatów fingerboardowych. Zalecamy zaparzenie kawki, herbatki czy zrobienia sobie czegoś do jedzenia, ponieważ odcinek będzie równie długi. Chcemy wyczerpać wszelkie wątpliwości związane z kickflipem i dlatego nie zrażajcie się długością odcinka. Polecamy wytrwać do końca. Wiele osób pisało, że podobał im się pierwszy odcinek i sporo się nauczyli, dlatego tym razem również każdy szczegół omówimy po kolei. Na początek definicja. Co to jest kickflip? Jest to podskoczenie razem z deską, podbicie jej jak do oli, następnie nadanie palcem lub nogą rotacji desce poprzez kopnięcie. Deska wykonuje obrót wokół osi wzdłużnej deski o 360 stopni. Rotacja musi być tak jakby za plecy, w stronę ridera, tak? Czyli obrót jest w tą, w przeciwną stronę jest heel flip. Czyli tak, kickflip to obrót wokół własnej osi w swoją stronę i lądowanie, złapanie tej deski w powietrzu, lądowanie dwoma palcami i odjazd. Jak w ogóle narodził się pomysł na kickflipa i skąd to się wzięło? W dzisiejszych czasach kickflip jest oczywistym trikiem i każdy go robi na deskorolce i na fingerboardzie. Natomiast kiedyś nie było wiadomo, że w ogóle da się coś takiego wykonać. W latach 70. XX wieku riderzy jeździli w ten sposób mniej więcej, ustawiali się twarzą w stronę nosa na deskorolce i jadąc tak trochę jak narciarz, podkładali jedną nogę pod spód deski i czubkami palców podbijali deskę w górę i lądowali z powrotem. Czyli wyglądało to mniej więcej tak. Taki trik freestyle'owy i to na początku każdy uważał za kickflipa, jeszcze nie miało za bardzo to nazwy. Dopiero w 1982 roku kickflipa wymyślił Rodney Mullen. Na początku nazywał to Ollie Flip, inni riderzy nazywali to Magic Flipem, aż w końcu wymyślono końcową nazwę kickflip i tak już zostało do dziś. Dlaczego ten trik jest taki ważny? O co chodzi z tym kickflipem? Po pierwsze, jak zatrzyma cię trasherkowa policja, to musisz zrobić kickflipa, żeby pokazać, że jesteś prawilnym skate'em i możesz nosić trasherka. To jest punkt pierwszy. A drugi, no to w fingerboardzie już poziom jest na tyle wysoki po kilku latach jazdy na fingerboardzie, że jeśli spotykają się znajomi i grają w skate'a, czy przychodzą ludzie na zawody, to nie umiejąc kickflipa na wszystkie grindy i slajdy na normalu, już nie mówię o nollie, switch i fake'i, no to za wiele się nie ugra. Chciałbym uświadomić wszystkich początkujących, że kickflip na flacie na początek wydaje się super trudny, ale potem jest to absolutna podstawa i klei się go na wszelkie grindy, nose grind, 5-0, board slide, na wszelkie smithy, nie smithy, z obrotami, wariacjami. Jest to punkt wyjścia do jakichkolwiek zawodów i filmików. Ok, zabieramy się za pierwszą sprawę potrzebną do kickflipa, czyli ułożenie palców. Najważniejsze w kickflipie jest to, żeby palce trzymać odpowiednio w tej osi, czyli nie trzymamy palców tutaj, jest to błąd, czyli trzymanie palców za blisko krawędzi. Palce trzymamy mniej więcej na środku i
tylni palec tak jak Wam wygodnie. Można kłaść bardziej tutaj jak do manuala, a można go sobie wystawiać trochę dalej na samą krawędź deski. To ma mniejsze znaczenie. A palec wskazujący kładziemy mniej więcej na montażówkach. I tutaj sami musicie odkryć, jak Wam łatwiej ułożyć ten wskazujący palec. W każdym razie na pewno nie tak i nie tak. A tutaj to kwestie indywidualne. Ja najczęściej układam palce w ten sposób, że palec środkowy mam bliżej tej strony, mniej więcej tak, a ten palec lekko na ukos i dzięki temu mam taki nawyk do ustawiania palców, że mogę spokojnie kickflipa wybić zawsze z manuala albo z fajwą. Ponieważ jak ustawiam tak, jakoś mi to nie idzie. Dlatego moje ulubione ułożenie palców to coś takiego. I wtedy... O, momencik. To się wytnie znowu. O, wchodzi. Już, bez myślenia najlepiej. Ciach. Tak jak przed chwilą mówiłem, błędnym ułożeniem palców jest trzymanie ich za blisko krawędzi, a co za tym idzie, to prowadzi do złego wybijania deski. Z tego, co zauważyliśmy na warsztatach, na bootcampie i różnych innych eventach w całej Polsce, to wiele ludzi myśli, że robi kickflipa naciskając na deskę w ten sposób i kręcąc pressera. Nawet ciężko jest mi to wykonać, tak jak to wykonują najczęściej najmłodsi. Nie mam pojęcia, jak to robicie, ale jest to nieprawidłowy sposób kopania kickflipa. Mi tutaj koła się blokują i deska strzela w bok. Dlatego nie wiem, ale jest to błąd. Pressera nie robimy. Najpierw należy nauczyć się wyskoku i dopiero potem zakręcenia rotacji. I ostatnim zagadnieniem w temacie ułożenia palców jest ułożenie palców, które nie biorą udziału w kickflipie. Podkreślam, nie biorą udziału. Tak samo jest we wszystkich innych trikach. Te palce nie biorą udziału w tych trikach, chociaż widzieliśmy, że niektórzy potrafią złapać kciukiem wręcz i zakręcić jakoś tak. Żadne takie cheaty nie wchodzą w grę. Na zawodach sędziowie od razu to zauważają. Nie ma opcji, żeby wykonywać tego typu manewry. Jeśli ktoś chce się tak pobawić w domu, ok, nie mam nic do tego, ale triki w fingerboardingu należy wykonywać realistycznie, żeby ta zabawa miała sens i żeby to stało się również czymś więcej niż zabawą, ale też właśnie rywalizacją, takim bardziej sportem, pasją. Także już wiecie, czego się wystrzegać. Wymieniłem kilka podstawowych błędów przy ułożeniu palców. Teraz przejdźmy do sposobu na wybicie kickflipa. Najczęstszym sposobem, jaki prawie zawsze działał przy nauce kickflipa na różnych naszych warsztatach, było to, żeby po wybiciu deski, czyli po naciśnięciu na tail palcem środkowym, próbujemy całą ręką wykonać taki ruch do siebie. Czyli na początku uczymy się kickflipa kopiąc go całą ręką, ponieważ ciężko jest skoordynować kopnięcie samym palcem, tak jakby robiąc odpowiednik deskorolkowego wykopania z kostki stopą. Czyli na początek przy nauce wybijania i kopania kickflipa najłatwiej użyć całej ręki i po wybiciu oli przesuwamy całą rękę w dół i do siebie. Mniej więcej pod kątem 45 stopni, tak żeby przednim palcem uderzyć w łączenie konkave'u i noska i nadać desce rotację do siebie. I w tym momencie muszę powiedzieć o częstym błędzie, który zdarza się początkującym. Pozdrowienia dla i kto tu jest Johnny. Johnny miał taki problem, że kopał flipa tylnym palcem, nie wiedząc o tym. Wbijał ładnie oli i zahaczał go tylnym palcem, będąc przekonany, że kopie go przednim. Także jeśli macie wątpliwości, którym palcem kopiecie deskę, czy
środkowym czy wskazującym, sugerowałbym nagranie tego w slow-mo i po prostu przeanalizowanie tematu na nagrywce. Ten błąd polegał na tym, że wybijał deskę w górę, a następnie zahaczał ją tylnym palcem mniej więcej pod takim kątem. Czyli koniec końców robił coś takiego. Wygląda jak kickflip, ale to kickflip nie jest. Kickflip koniecznie musi być wykopany palcem wskazującym. Opowiadam Wam o wybijaniu i kopaniu kickflipa, a ktoś może powiedzieć, ale ja w ogóle nie mogę podbić tego fingerboarda w górę. Przypominam, na początek musimy nauczyć się ollie. Odsyłam do odcinka warsztatów fingerboardowych w temacie podskoku ollie podstawowego na fingerboardzie. Bez dobrze wyćwiczonego i najlepiej wypoziomowanego ollie bardzo ciężko jest nauczyć się kickflipa, ponieważ ręka się blokuje i nie jesteście w ogóle w stanie skoordynować i w ogóle reakcja między okiem a ręką jest na początku za wolna, bo początkujący rider nie jest w stanie wychwycić, kiedy ma uderzyć tym palcem w deskę. Czyli trzeba sobie wyrobić trochę taką pamięć ruchową nadgarstka i całej ręki do wybijania ollie i dopiero wtedy skupić się na kopaniu kickflipa w powietrzu. Czyli nauka kickflipa dopiero po prawidłowo opanowanym ollie. Jeśli zaczyna Wam wychodzić podbijanie tej deski i jakieś takie szalone obroty, ale coś tam się kręci i jesteście pewni, że jest to wybicie przednim palcem, to teraz należy pokonać klątwę Variala. Mnóstwo ludzi jest w stanie zrobić Varial kickflipa, czyli shove-it plus kickflip, ale nie są w stanie wykonać prawidłowego, pojedynczego, równego w osi kickflipa. Czyli mamy taką klątwę Variala, że automatycznie zagarniamy środkowym palcem w tył. To jest bardzo niefajne do oduczenia się, ale jest na to sposób. Należy po naciśnięciu tylnym palcem skupić się na kopaniu palcem wskazującym w przód, na ukos i jeszcze do tego lekko w dół. Czyli rozumiecie, lekko tak 45 stopni w dół. Czyli wybijamy ollie i nie może być tego ruchu ręką szówitowego, ani czegoś takiego, tylko po wybiciu ollie skupiacie się, żeby ten palec poszedł w dół. Czyli tak i tak. Ciężko to pokazać w slow-mo bez przytrzymywania, dlatego pokazuję Wam to tak. Mniej więcej różnica jest taka. Nawet taki turlany kickflip, ale prawidłowo zakręcony w dół, będzie lepszy niż coś takiego. Także pamiętajcie, żeby zwalniać, nie napinać ręki, nie robimy takiej nerwówy, bo to nic nie da. Właśnie wręcz przeciwnie. Wrzucamy na luz i jak Piotrek Masztalski z samych palców dosłownie. Kickflipek taki totalnie na chillku. Ciach. Wróćmy do momentu, w którym pozdrawiałem i kto tu jest Johnny. Podczas wybijania kickflipa tylnym palcem często jest on pod kątem do góry. Czyli wygląda tak. Jest to tak zwany pionowy kickflip. Czyli te dwa błędy często ze sobą współegzystują. Dwa te błędy się pojawiają jednocześnie, czyli pionowy kickflip i kopanie złym palcem. Pionowy kickflip strasznie brzydko wygląda według większości osób. Nie znam chyba nikogo, kto by powiedział, że pionowy kickflip jest ładny, szczególnie mówimy o deskorolce. I jest taki jeden słynny skateboardzista Sean Hover, on zawsze śmieje się ze swojego kickflipa, bo umie naprawdę kosmiczne triki, a dalej nie jest w stanie wypoziomować swojego kickflipa.
Dlatego nazywają ten taki sposób robienia flipa rocket flipem. No i na fingerboardzie też to może doskwierać. Także pamiętajcie, żeby pokonać rocket flipa, kopiemy w dół. Wyższe lekko oli i kopnięcie do przodu w dół. No dobra, nagadaliśmy się o podbijaniu, kopaniu, prawidłowym palcem, nieprawidłowym palcem, a teraz jak to skleić w powietrzu, jak zatrzymać tą rotację. Często ludziom kręcą się w ogóle 2 kickflipy na początek, bo to jest związane też z tą za dużą siłą wkładaną w jazdę na fingerboardzie. Ale jak już pokonacie to, czyli na spokojnie kręci Wam się 1 kickflip, to pytanie, jak teraz go skleić, żeby nie wyglądał tak? Jak zrobić, żeby skleić go w powietrzu? Przede wszystkim na początek uczymy się klejenia kickflipa na przedni palec i na tylni palec. Czyli coś takiego i coś takiego. Żeby nabrać takiej wczutki, trochę takiej precyzji, wyrobić sobie idealnie swój styl kopania i żeby kręcił się tylko 1 kickflip, a nie 10, żeby to nie było warialem i dopiero wtedy możecie się skupić na klejeniu flipa w powietrzu. Czyli najpierw trochę żmudnej pracy przy kopaniu. Jak to w życiu? Kopanie, żmudna praca. Ok, po wykonaniu tej żmudnej pracy przy nauce wykopywania flipa i prawidłowego podkręcania deski, uczymy się odpowiedniego timingu, takiego po polsku to można by nazwać wyczucia w czasie, czyli odpowiednio szybko kręcimy deską i podciągamy dynamicznie deskę w górę po to, żeby dać jej czas na zakręcenie, a tutaj palce czekają już gotowe, żeby ona się podbiła pod opuszki. Czyli tak, podbijamy deskę w górę, ona się zatrzymuje na opuszkach palców i ściągamy ją w dół. Czyli wygląda to tak. Podbicie i ściągnięcie deski w dół. Może być pomocne przy nauce klejenia triku w powietrzu wykonywanie go na jakąś przeszkodę albo wykonywanie go z jakiejś przeszkody, na przykład schodków czy wymienionych w poradniku do Oli książek lub zeszytów. Może być to cokolwiek. Nie musi być to przeszkoda fingerboardowa, może być to pudełko. I uczymy się zrobić kickflipa na coś i to już, zobaczcie, wymusza podniesienie ręki i sklejenie go tutaj. Jeśli zaczyna Wam wychodzić wskakiwanie kickflipem na jakąś przeszkodę, no to automatycznie można dodać tutaj zeskok, czyli robimy sobie taki ninja training, pyk, 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 jak najwięcej kickflipów, żeby ćwiczyć szybkie przełożenie palców, szybkie lądowanie i ciach, i ciach, i ciach. Ale to dalej nie jest gwarantem nauczenia się klejenia kickflipa w powietrzu, bo można było to samo zrobić dosłownie w taki szczurowaty sposób, czyli kickflip przy ziemi, jak taki szczurek się kręci, a my dopiero dokładamy rękę po sekundzie. Wygląda to słabo i w ten sposób przechodzimy do omówienia tematu stylu. Stylowa kickflipa jest mega ważna w świecie deskorolkowym. Jest to wręcz firmóweczka wielu skate'ów. Mamy na przykład słynnego Lizarda Kinga, który wybija kickflipa mniej więcej z takim ułożeniem palców. Nóg. Tak układa stopy na deskorolce, że przesuwa wskazujący palec, odpowiednik swojej przedniej nogi na środek i tutaj dzięki temu ma większego popa na deskorolce. W fingerboardzie nie do końca to działa, bo mamy tutaj i tak siłę ręki, także na deskorolce ma to duże znaczenie. Przesuwa sobie tutaj stopę gdzieś do połowy albo nawet wcześniej, wybija mega wysokie oli i dopiero potem kopie kickflipa. On mu się tutaj
super szybko pod nogami pięknie obraca i ma wtedy mega potężne lądowanie. I kickflip jest przepiękny w takim wykonaniu i mnóstwo innych skate'ów. Jeśli nie macie doświadczenia ze światem deskorolki, nie śledzicie tego, nie wiem, bo przykładowo jeździcie na hulajnodze, to polecam odpalić sobie Kickflip Compilation lub coś takiego, powyszukiwać jakichś prosów i zobaczyć, jak oni to robią. Wtedy będziecie mieli w głowie takie porównanie, jak realistycznie wyglądają kickflipy na deskorolce i jak realistycznie można to przenieść na fingerboarding. Mowa tutaj o szczególnie specyficznym wykonaniu nazywanym Ninja Kickflip, czyli wykopanie kickflipa bardzo mocno do przodu przednią nogą i ułożenie palców mniej więcej tak. I właśnie przy deskorolce wygląda to tak, jakby ktoś robił taki wykop ninja, ponieważ ta noga jest prawie prosta, klei wysoko tutaj deskę w powietrzu, a ta noga jest zgięta i tak przy ciele. I to jest tak zwany ninja kickflip. I na fingerboardzie też można coś takiego wykonać. Wtedy klip w slow-mo wygląda o wiele lepiej i naprawdę można sobie tak stylowo tutaj skleić na przykład na Smitha, takiego ninja flipa i od razu macie plus 10 do zajawy. Ok, opisałem Wam wygląd i zasadę ninja kickflipa i wspomniałem ogólnie o styluwie, ale czy stylu można się nauczyć? Jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie. Ponieważ styl to jest coś, co wyrabia się przez lata. Styl jazdy może być lekko wytrenowany, ale nauczyć kogoś stylowy, no to jest ciężko, naprawdę. To już jest kwestia indywidualna i dopiero po opanowaniu szerszego wachlarza trików możecie zauważyć, że jeździcie w jakiejś określonej stylowie. Przykładowo stylowa z mocno wyprostowanymi palcami, albo ze zgiętymi, albo że ten kickflip jest szybki, albo wolny, albo że jest na pół metra w górę. To wszystko definiuje stylówę i każdy trik, jaki robicie, ma po części wpływ na to. I tak samo, żeby jak najlepiej wytrenować kickflipa, można go trenować na flacie, ale przeszkody bardzo mocno w tym pomagają, żeby potem kickflip stał się łatwiejszy na flacie. Proszę bardzo, tutaj mam taki manual padzik krawężnikowy i żeby wyuczyć się lepszego kickflipa, to najłatwiej potrenować manuale, czyli kickflip nose manual, kickflip manual. Są to dwa podstawowe kombosy z kickflipem, które koniecznie trzeba umieć, żeby dalej nauczyć się kickflipa na Cruxa, kickflipa na Smitha, na Five'u, na wszystkie te różne wariacje. Kickflip manual oczywiście może być połączony od razu z kickflip out, czyli tak samo trenujemy kickflipa z manuala. Ups. O. I to pomaga w precyzji w klejeniu trików w powietrzu. Pamiętajcie, że katowanie jednego triku za długo na flacie na pewno nie pomoże. Jeśli zacięliście się na kickflipie i umiecie na przykład szówita w jakieś frontside, backside, albo nawet wychodzi Wam backside kickflip czy varial kickflip, a nie możecie za cholerę skleić prostego, ładnego kickflipa na flacie, pomyślcie o jakimś spocie albo o zmianie zupełnie warunków do jazdy. Na przykład można przejść, nie wiem, stanąć sobie przy parapecie i na parapecie próbować tego kickflipa, jeśli nie wychodzi, albo tak jak wspominałem przy nauce Oli. Kickflip może być łatwiejszy do nauczenia się jeżdżąc przy krawędzi stołu. Tutaj musicie mieć wyżej nadgarstek, przez co ruch palcami jest trochę trudniejszy, ponieważ trzeba kopnąć tak jak nogami, lekko w tył. Jest to trudne,
Jest to już wyższy poziom stylowy, żeby jeździć z nadgarstkiem ponad palcami i początkującym odradzam. Na pewno najłatwiej jest tak, ale nie przyzwyczajajcie się za bardzo, bo idąc na zawody, na fingerparkach, przeszkody często są zamontowane tutaj. Także wracając do początku tego podpunktu, to uczymy się również kickflipa na środku stołu na manuala i tak samo tutaj. Niektórzy powiedzą, że to takie niuanse, ale naprawdę jest ciężej na środku stołu wykonać różne triki. Przekonacie się, ucząc się przykładowo, nie wiem, nollie flip tail slide, że wybicie tego bez opuszczonego nadgarstka jest zupełnie inne. Także podsumowując te rozważania, uczcie się kickflipa na manuale i spoty ustawiajcie sobie w różnych miejscach stołu, czyli z całą ręką nad stołem, na parapecie, nie wiem, na pralce, na lodówce, gdziekolwiek. Ważne, żeby zmieniać to położenie i całe życie nie jeździć tylko przy krawędzi biurka. Kiedyś tak z Matim właśnie trenowaliśmy na odmułkę z przeszkodą wystawioną mega daleko i tragicznie szedł ten skate. Warto było tak potrenować, bo potem pomaga Wam to przy jeździe na fingerparkach na zawodach, gdzie na przykład w półfinałach PFC 2019 na plazie kwadratowej, półfinałowej trzeba było się aż tak wychylić do murka, więc to na pewno będzie istotne, czy będziecie umieli kickflipa tu i tu. Istotnym aspektem nauki kickflipa jest również płynny najazd i nauka ogólnie tego w jeździe. W odcinku o Oli mówiłem, że nauka Oli w jeździe jest bardzo ważna, ponieważ eliminuje błąd cofki. W kickflipie również ludzie popełniają błąd cofki. Jest to dosyć uciążliwe, ponieważ strasznie ciężko się tego oduczyć. Zwróćcie na to uwagę od początku, żeby kickflip był wykonany z najazdem i zlądowany z odjazdem. Nie robimy czegoś takiego. Specjalnie tutaj pokazuję na płytce, żeby było widać, jak cofam go przed wybiciem. Mniej więcej 3-5 cm, tak? Pół płytki. Cofam przed wybiciem i jest to bardzo słabe, bo potem, jeśli chcecie nagrać sobie jakiś filmik, ustawicie sobie kamerę, załóżmy z tej strony i klip wygląda tak. Nie wygląda to za ładnie, za dużo followersów nie zgarniecie takim kickflipem. Musi być pięknie najechany, zlądowany. Dążymy do realizmu w fingerboardzie, pamiętajcie. A ktoś mógłby zapytać, co z kickflipem na rampie? Jak nauczyć się kickflipa na quarterze? Transfer tam jesteś. To będzie Ci łatwiej niż na... A tutaj biorę wcale, że nie. Quarter bariera dla niedowiarków. Niektórzy mówią, że quarter barrier ma słaby kąt, a właśnie, że ma zajebisty. Oj. O, proszę bardzo. Można kickflipa na kącie zrobić? Można. Jedną z podstawowych odmian kickflipa na kątach jest taki kombos blunt flip out. Każdy się dosłownie tego uczy na początku. Jest to super fajny trik. Najeżdżamy, naciskamy lekko na taila, takim jakby manualem i tutaj przechylamy deskę lekko w dół i po wybiciu kickflipa staramy się go skleić w kąt. Na quarter barierze jest mało miejsca, ale to jest przeszkoda uliczna dla kozaków, dlatego łatwo jest skleić na flat. Nie wygląda to najlepiej, a ciężko jest skleić w kąt. Dlatego polecam naukę kickflipa na czymś większym. Taki łagodniejszy kąt. Przed najazdem
Ustawiamy sobie już odpowiednio palce i do nauki flipa na quarterze możecie te palce trochę szerzej rozstawić. Wtedy będzie łatwiej zapanować nad deską przy lądowaniu. Bo tego typu palce są, wydaje mi się, że trochę bardziej wymagające, żeby kopnąć samym palcem. Tego typu ułożenie. Tak jest najłatwiej. I robimy sobie blanty albo kickflipa w kąt, czyli kickflip do fejki. To na pewno pomaga w nauce klejenia w powietrzu. Zwróćcie uwagę, że możemy bardziej wypoziomować i skleić tak, albo zrobić tego flipka pionowo. W każdym razie liczy się tutaj precyzja wybicia, precyzja lądowania i tak samo precyzji możecie się uczyć nie na kątach, tylko na railach, murkach czy tego typu powierzchniach. I to wszystko ze sobą się przeplata, to wszystko ze sobą współgra. Kiedy nauczycie się ładnego kickflipa na nose slide czy nose grind, to będzie również pomocne przy jeździe na kątach, bo tutaj jest to faktycznie w inny sposób wybite, ale jednak klejenie jest podobne. Także nie ma uniwersalnej ścieżki, jak nauczyć się ładnego kickflipa. Pamiętajcie, że warto popróbować i na kątach, i na railach, i na murkach. I tak samo dla niektórych mega pomocne do sklejenia w powietrzu może być wybijanie z quartera tego kickflipa i lądowanie za. Tak jakby przelatywanie przez przeszkodę. Zobaczmy na quarter barierze. Mega wysoko wybija. Na koniec widzicie, robię takie zagarnięcie i on sam się klei. Ok, a zobaczmy, jak to wygląda na 3 schodkach. Świeży White Wave'ik, jeszcze nie jeżdżony. Tutaj mam do dyspozycji 3 różne wysokości i od razu na pierwszy rzut oka najtrudniej byłoby wbić na najwyższą krawędź, na najwyższy schodek na deskorolce, no bo trzeba wysoko podskoczyć. Ale na fingerboardzie myślę, że zdecydowanie łatwiej jest skleić kickflip crux czysto na górną krawędź niż na dolną, żeby to wyglądało realistycznie. Zobaczcie, jak łatwo. Wklejam się bez problemu, kleję tutaj, mam dużo czasu na obrót i zlądowanie, a zobaczcie, jak ciężko będzie tu. Teraz tutaj w ogóle nie blefuję, to serio ciężko jest skleić, tak stylowo. Mega szybki kickflip i lądowanie gdzieś tu. Czyli jeszcze nie do końca realistycznie. O. A środkowa? No, środkowa przyjemnie. Tutaj około 4 cm, tutaj 6 cm. To już taka wysokość przyjemna, jak typowy boksik. Podsumowując te rozważania na temat precyzji lądowania i treningu celności kickflipa, no myślę, że ta przeszkoda jest idealna. Trenujemy sobie lądowanie na 3 różne wysokości. Dzięki temu uczycie się koordynacji kickflipa i cruxa i takiego refleksu, schodząc coraz niżej. I tak samo można sobie urozmaicić, stawiając tę przeszkodę frontside i tutaj trenując kickflip frontside nose grind na różne wysokości. I w tym momencie ktoś się pewnie zastanowił, dlaczego ja pokazuję kickflip nose grind, a nie na przykład 50. Sam się też nad tym przed chwilą zastanowiłem i dochodzę do wniosku już od dawna, że najpierw czułem się kickflip nose grind i 5, a potem jak na przykład Pączek zaczął zadawać kickflip 50 w skejcie, to okazało się, że słabo to umiem. Dlatego automatycznie wolę robić nose grind, ponieważ w fingerboardingu 50
może być stylowe, może fajnie wyglądać, ale automatycznie robi się triki trudniejsze. Raczej tak samo jest z board slidem, że board slide musi być stylowy, żeby fajnie wyglądał, a wybiera się raczej triki trudniejsze typu flip nose slide. Na deskorolce uczymy się na początek kickflip board slide, a nie nose slide, a w fingerboardzie moglibyście to spokojnie pominąć, szczególnie przy nauce na murku. Tutaj nie ma takich sztywnych zasad. W fingerboardzie nie ma żadnego ryzyka kontuzji, jak już mówiłem w odcinku o Oli. No dobra, trochę się zagalopowaliśmy. Tutaj temat zszedł na kickflip nose grind i tego typu wariacje, a podejrzewam, że niektórzy początkujący oglądają poradnik i dalej zadają sobie pytanie, dlaczego mój kickflip nadal jest beznadziejny. Pamiętajcie, kickflip to jest trudny trik. Nie zniechęcajcie się. Trzeba naprawdę dużo pracy, żeby nauczyć się ładnego kickflipa. Wróćcie do początku poradnika, gdzie starałem się wytłumaczyć zasadę kopania w dół. Jeśli cały czas kręci Wam się warial, a deska nie chce prosto obrócić się z ładnym kickflipem, no to polecam jeszcze dorzucić kilka ćwiczeń typu kickflip z takiego blunt stala, tak jak przy Oli uczyliśmy się czegoś takiego, a potem coraz niżej, żeby nie robić Oli noszonego. Tak samo może być z kickflipem. Uczymy się kickflipa wybijanego z tej stala. To jest dosyć trudne na początku, ale dużo na pewno daje precyzji. Musicie wtedy zrobić takie dynamiczne naciśnięcie na taila palcem środkowym. O tak, opuszczamy deskę i ciach. I wtedy po wybiciu robimy takie Oli i ściągnięcie palcem w dół. I dalej blunt stall i robimy kickflipa do fejki. Nie na rampie, tylko z krawędzi murka w tył. To może być pomocne. Może być pomocny w ogóle fejki kickflip zamiast normalnego kickflipa. To uczymy się jadąc w prawą stronę praworęczni. To będzie fejki kickflip bez zmiany ułożenia palców. Czyli to jest normal kickflip, a tutaj mamy fejki kickflip. Jazda w prawo bez zmiany ułożenia palców. Tutaj to jest temat na inny film, ale od razu wspomnę o switch i nollie, żeby ktoś, kto jest początkujący i ma niewielkie pojęcie o nazwach tych kierunków na deskorolce, od razu mógł tutaj obczaić, o co chodzi. Switch kickflip będzie wyglądał tak, czyli przestawiamy palce, jako praworęczny przestawiam w lewo, tutaj mam palec wskazujący na tailu, to wcześniej był nose, teraz jest nagle tail. I tutaj mam palec środkowy do kopnięcia kickflipa do siebie, ale w prawo, czyli to jest switch kickflip, to jest normal kickflip. I żeby wykonać nollie kickflip, no to mam ułożenie palców do switcha i to jest nollie kickflip. Także wracając do początków filmiku, przypominam, że kickflipy to jest tuż po Oli esencja jazdy. Najważniejszy trik, który jest zadawany zawsze w skejcie przez bardziej doświadczonych riderów. Kickflip może być wykonany w bardzo różny sposób. Szybko, wolno. Możecie sobie wypracować własny styl kickflipa. Kickflip może być również długi albo właśnie krótki. To też wpływa na stylówę. Także nauka kickflipa to długie miesiące, nie da się nauczyć kickflipa w 3 minuty. Pamiętajcie, że jest to trik, który się doskonali. Tak jak wszystkie inne triki, trzeba nauczyć się klejenia go w powietrzu, wyrobić sobie stylówę. Doskonalimy kickflipa. Jeśli łapiecie blokadę, ogarnia Was taka frustracja, macie ochotę rzucić fingerboardem o ziemię, to pamiętajcie, najprostszy sposób to wyluzować, nie katować godzinę non-stop, tylko siadamy, 5 minut katowania, nie wychodzi, wstaję na chwilę, wracam do biurka i dopiero z powrotem do siebie kickflip. Przede wszystkim myślimy, co jest źle.
Bardzo pomocną metodą w nauce jest wideo coaching w każdym sporcie. Na fingerboardzie ktoś mógłby powiedzieć, o przecież to taka zabawa, po co to nagrywać, żeby się nauczyć. No, niektórzy fingerboarda traktują bardzo poważnie, także tak samo jest to skuteczna metoda nauki. Uczymy się wtedy większej precyzji. Możecie sobie puścić w slow-mo swój kickflip i zobaczyć, jak układacie palce, popracować nad tym. Można też na sucho, przykładowo, zakręcić sobie kickflipa drugą ręką i skleić go w ten sposób. Można tak samo jak przy nauce Oli uczyć się kickflipa na kolanie, na udzie. Można sobie na ręku nawet spróbować wybić tego kickflipa. Co jeszcze może być pomocne? Na pewno zmiana podłoża. Ja mam tutaj przed sobą dosyć śliski stół. Nawet uretany się po nim ślizgają. Dlatego może być mi ciężko tutaj oduczyć się takiego wariala. Jakbym miał problem z warialem, to na pewno zmieniłbym stół na bardziej przyczepny. Co jest bardziej przyczepne? Surowe drewno, na przykład sklejka jest bardziej przyczepna. Parapet, załóżmy kamienny, nawet lastryko będzie bardziej przyczepne, jakiś stary taki parapet. Można wyjść na dwór i przykatować na murku na mieście, czy gdziekolwiek, czy na kostce brukowej. Tam koła będą mega przyczepne. Nic Wam nie odjedzie na boki i wtedy to już jest wymuszone, żeby wybić kickflipa prosto, a nie wykręcić tutaj wariala, żeby ten szówit nie uciekał. To jest chyba najczęstszy problem, myślę. Podwójny kickflip albo warial. Na spokojnie, jeśli nie wychodzi, no to nie łamiemy deski z nerwów, tylko przestajemy na chwilę katować i wracamy za 5 minut. I ostatnia kwestia dotycząca nauki kickflipa, która nie jest już tak strasznie kluczowa jak przy Oli, mam wrażenie, ale jednak jest nadal bardzo ważna, czyli sprzęt, na jakim uczymy się jeździć. Po raz kolejny pokażę Wam różnicę między fingerboardem z kiosku za kilka złotych, a fingerboardem premium, na którym nagrywałem cały poradnik. Mamy śliski grip, tutaj mamy odpadający nose, traki na jedną śrubkę, które się nie zginają, nie mają tuningu i koła plastikowe ledwo kręcące się i na tym to jest hardcore. Siadło z trzeciej próby, ale to tylko dzięki 13-letniemu doświadczeniu. Nie chciałbym się na tym uczyć. Tech deck trochę lepiej, jak najbardziej, można się na tym szybciej nauczyć. Ale polecam nakleić tejpik. Paczka tejpu Granda starczy na parę miesięcy jazdy. Polecam. Mała inwestycja na samego tech decka wystarczy nakleić, a game changer. No i przechodzimy do setu Pro. To jest właściwe rozwiązanie do nauki kickflipa. Siada jak marzenie. Koła co prawda nie są uretanowe, ale naprawdę super się śmiga. Pamiętajcie, żeby tuning zostawiać tak, jak przychodzi najlepiej fabrycznie z pudełka. Nie dokręcamy na hama tuningu. Te traki mają specjalnie skręcać. Tuning jest po to, żeby pracował, jak zawieszenie w samochodzie. Ale to temat na inny filmik. Sprzęt do kickflipa nie jest tak strasznie kluczowy jak do Oli, ale z drugiej strony im trudniejsze triki, tym łatwiej wykonywać je na bardziej zaawansowanym sprzęcie, jak to w każdej dziedzinie bywa. Także weźcie to pod uwagę. Nie warto się poddawać po 5 minutach katowania, bo to stanowczo za mało. Myślę, że w godzinkę kickflipa jesteście w stanie się nauczyć, ale większości osób może to zająć wiele dni. Wiele dni, nawet tygodni, także nie zniechęcajcie się, każdy ma inne tempo nauki. Wierzę, że dacie radę. Jeśli jakiejś kwestii jeszcze nie poruszyłem w tym poradniku na temat kickflipa, dajcie znać w komentarzach. Postaramy się odpowiedzieć i rozwiać wątpliwości. Jeśli dowiedzieliście się czegoś przydatnego i filmik Wam się podobał, zostawcie ławkę w górę. O, ławkę w górę. Ławki w górę zostawiamy. Albo klikajcie łapki w górę. To nas motywuje do nagrywania kolejnych poradników.
Nie chcemy, żeby to były takie krótkie filmiki typu no, najeżdżasz z odpowiednią prędkością, kopiesz i kleisz. Pamiętajcie, że chcemy, żeby poradnik faktycznie pomógł Wam w nauce jazdy, także zadawajcie pytania w komentarzach koniecznie, bo też przed nagraniem tego poradnika czytaliśmy komentarze z poprzedniego filmiku i wiedzieliśmy, jakie kwestie dokładniej omówić. Jeśli chcecie zobaczyć profesjonalne kickflipy z mega trudnymi kombosami, to polecam wejść na kanał Grandfinger TV na YouTubie, wejść sobie tam w którąś z playlist i zobaczyć, jak nasi Team Raiderzy wymiatają kickflipowo, strzelają fajne kickflipery. Także polecam zagłębić się w kilka produkcji. Znajdziecie tam wiele starych filmów, ale jarych, także odpalajcie, przekonajcie się sami, jak to jeździło się kilka lat temu. Co chwilę staramy się nagrywać coś nowego na Instagrama, więc zapraszam na Instagrama. W opisie do filmiku macie listę wszystkich Instagramów naszych Team Raiderów. Także ławki w górę. Dziękujemy za wszystkie subkulcje, subskrypcje. Ławki w górę. Dzięki, pozdro, elo, siemano.